Siema, witajcie na następnej wyprawie. Dzisiaj odwiedzimy najstarszą restaurację McDonalda na świecie. Aktualnie znajduje się tutaj muzeum, ale odwiedzimy również trzecią najstarszą restaurację McDonald's na świecie, w której dalej można kupić hamburgera. Ale chodźmy najpierw, zobaczmy jak wygląda pierwsza restauracja. Generalnie tutaj jest bardzo dużo takich elementów historycznych, na przykład ten plakat, który informuje o tym, że kiedyś cena hamburgera wynosiła 15 centów. Jest taki duży szyld, tak jak to w Stanach, że teraz nie kupisz hamburgera za 15 centów, ale kupisz wspomnienia. I był robiony w 15 sekund i dlatego w to miejsce przyjechał Royce, który... Ray Cross. Dobra, najważniejsze jest to, że kamera z welcome, czyli pokażemy wam wszystko jak wygląda od środka. Zatem zobaczymy jak wygląda Mac. Muzeum Maca. O, to są ci bracia, widzicie? Na samym wejściu. Hi. Where are you guys from? Poland. Poland. We got it earlier from Poland. Yeah? Yeah, we had a visitor from Poland earlier. Yeah. We got from England. We got from Germany. You can video if you want. Here's a free history paper. We have McDonald's to the left of Poland. And in all Europe. We have Brazil, South America. Yeah, we open the here. You like the museum? Leave a donation. In the hamburger. The hamburger bag. Czyli okazuje się, że wejście do muzeum jest za darmo, natomiast możecie zostawić darowiznę na to, żeby utrzymać to całe przedsięwzięcie. A jest tutaj naprawdę tak dużo gadżetów, że ja nie wiem na co patrzeć. To są lata 90., czyli czasy naszej młodości. Wiele tych zabawek było w Polsce. I Kojarzysz jakieś? bawki z Króla Lwa. Pamiętam jak... Nie pamiętam, które miałem. Nie wiem, czy Pumby nie miałem Ja przypadkiem. też pamiętam, jeszcze pamiętam Kubusia Puchatka, taki to były. Nie wiem czy tam nie ma. Taki różowy. Możliwe, że to tamte są. Pamiętam te, nie pamiętam jak to się nazywa, te stworki. Ferbi? Ferbi. Tego nie miałem, ale pamiętam, że to było. No, Nice. Kapsuła czasu, przypominam sobie dzieciństwo. prawda. Tu są, słuchajcie, wszystkie zabawki od 1998 roku, 2020, 2007. Ja myślałem, że to jest takie oficjalne muzeum, a to nie jest oficjalne muzeum. A jest jeszcze oficjalne muzeum? Chyba nie. No, to jest takie, no, ale zobaczcie ile sprowadzili tu przede wszystkim tych rzeczy, a po drugie było napisane, że z fundacji Ronalda McDonalda? nie Ronalda McDonalda, tylko że właśnie tych ludzi, którzy No pierwotnie profit. byli właścicielami, więc wiesz, trzeba pamiętać o tym, że McDonald's się jakby podzieli w pewnym momencie. Ludzie, którzy mieli na nazwisko McDonald, dwójka braci, sprzedała udziały Rayowi Krocowi i to muzeum jakby należy do rodziny tych prawdziwych McDonaldów, a nie do przedsiębiorstwa. przedsiębiorstwa McDonald. Kubki, które były używane w filmie. Tu są autografy z filmu. One tak wyglądały oryginalne na samym początku. Kurde, ile tego jest? Gdzie byście nie spali? Aha, już kumam o co chodzi. Zobaczcie, to wszystko jest podzielone na maki z danego świata. Macie Ukrainę, Niemcy, Szwecję. Ciekawe czy będzie nasza. Jest Polska, znaczy jest Japonia. Ciekawe czy będzie gdzieś Polska. Chiny, Indonezja. W pierwotnym McDonaldzie trzeba pamiętać, że było tylko 9 pozycji. Tym można powiedzieć już po przekształceniach, bo McDonald's powstał w 1937 roku i generalnie na początku był jako knajpa barbecue. Generalnie mieli bardzo dużo pozycji, bodajże 20, ale w pewnym momencie bracia zauważyli, że najlepiej się sprzedają hamburgery. Pan tam nas wołał, żeby coś pokazać, więc... Tak, są z Polski, no. Thank you. O, thanks a lot. Action Man, widzicie? Ale nie ma tego dużo. Kraków 2018, Mirek Family. 2000, pozdrowienia z Krakowa. Ty, ale pierwszy McDonald's był w Warszawie, tak? Tak, pierwszy to był Sezam. Tak, Sezamie, no. 92, czyli najlepszy rocznik, bo my wtedy się urodziliśmy. Kontynuując wątek, który rozpoczął Łukasz,
Było 20 parę pozycji, ale bracia zauważyli potencjał właśnie w hamburgerach, bo to one były najczęściej sprzedawane, więc zamknęli swoją restaurację i otworzyli ją, można powiedzieć, trochę lepszą i nowszą. Najpierw zrobili to tak, żeby coraz szybciej można było wydawać jedzenie, a następnie postawili wszystko na właśnie te hamburgery. Tylko 9 pozycji, głównie to właśnie hamburgery, cheeseburgery i szejki. Na początku knajpa nie przynosiła takich dochodów jak ta wcześniejsza, ponieważ ludzie młodzi przestali z niej korzystać, a raczej przyjeżdżały tutaj rodziny z dziećmi. Ale szybko to się zmieniło, ponieważ każdy w Stanach chciał zobaczyć restaurację, która jest w stanie wyprodukować takiego hamburgera w 15 sekund i go dać klientowi. No i właśnie od tamtej pory zaczęła się świetlana przyszłość McDonalda. No i w tym samym okresie, skorzystając z tej sławy, że ludzie zaczęli tutaj przyjeżdżać, zobaczyć tego burgera, historię bez cenzury, zainteresował się tym również Ray Kroc, który zauważył, on był sprzedawcą mikserów, zauważył, że bardzo dużo mikserów idzie do McDonalda, oni je wykorzystywali właśnie do usprawnienia obsługi, żeby jak najszybciej właśnie te burgery serwować. I w momencie, kiedy on przyjechał, to oniemiał. Był tak zdziwiony jak Konrad teraz, z którym ma strasznie dziwną Jest minę. Muzeum McDonalda, no przecież jesteśmy grubi, to jest nasze sanktuarium. Ale w kadrze się mieścimy, prawie. Jest, mieścimy się. Tutaj jest coś dla fanów Big Maca. Big Mac w ogóle powstał w 1968 roku, natomiast tutaj możecie zobaczyć pierwsze te large collection, czyli takie te mega wielkie wiadra, które pije każdy Amerykanin. Początkowo bracia McDonald's skupili się bardziej na szejkach i zależało im na tym, aby to jedzenie było zdrowe. Nie tak jak teraz wygląda McDonald's i z czym nam się kojarzy. Natomiast właśnie a propos skojarzeń, na bank wam się kojarzy z Coca-Colą. To później zostało wprowadzone przez ich, że tak powiem, wspólnika, który chyba w tym momencie Cola jest największym jakby koncernem na świecie, najbardziej rozpoznawalnym i zaraz drugim jest McDonald's. Słuchajcie, najlepsza chyba kolaboracja jaka może być. Dwóch największych marek, które zdominowały tak naprawdę cały świat, bo nie znam osoby, która by nie znała Coca-Coli czy McDonald's. Wiecie co to jest? To są, słuchajcie, takie, nazwę to dioramami, to ma jakąś nazwę. To są sztuczne kanapki, które brały udział w reklamach. Widzicie? Na przykład tego dzieciaka. To wszystko jest sztuczne, to wszystko jest wykonane z plastiku. Kądziu, zobacz tutaj. To są sztuczne kanapki, które brały udział w reklamach. Ale cały czas opowiadamy o tajemniczej postaci, kim był Ray Kroc, a w sumie on chyba najbardziej wprowadził McDonalda na... No to był przedsiębiorca, człowiek, który wpadł na pomysł, aby, znaczy się inaczej. Bracia stworzyli franczyzę, nad którą tak naprawdę Nie mogli zapanować. Więc przyszedł on. Byli poczciwymi braćmi, którzy chcieli się zajmować swoją knajpą, która im dobrze prosperowała, ale w pewnym momencie stwierdzili, a może spróbujemy właśnie, tak można powiedzieć, markę sprzedać komuś dalej, żeby on pod ich szyldem prowadził swoją restaurację. Czyli w skrócie, Konrad ma zajebistą restaurację, ja jestem biznesmenem i otwieram pod jego nazwiskiem inną restaurację. Tak. No i tak wcześniej zrobił Konrad, tylko on nie mógł nad tym zapanować, a ja jako Ray Kroc zacząłem nad tym panować. Że otworzyłem 700 McDonaldów w ciągu paru lat. Tak, no, trzeba pamiętać o tym, że bracia McDonald oni nie mieli drygu do interesów i gdyby oni zostali właścicielami, to nigdy pewnie byśmy nie usłyszeli o tym McDonaldzie takim historycznym. On, można powiedzieć, że parę razy nieładnie się zachował, choć patrząc się na jego biografię, wiadomo, wybielał się i prawda zawsze gdzieś leży po środku, ale bracia McDonald też byli mocno zmęczeni prowadzeniem tego wszystkiego i oni chcieli się w pewnym momencie odejść na emeryturę i pozbyć tego imperium, dlatego zaproponowali, raczej Ray zaproponował im kasę. I policzyli to sobie i chcieli na tym zarobić po milionie na głowę, z podatkami to wychodziło 2 600 000, do podziału wtedy po bańce mieli na głowę. I finalnie sprzedali po prostu prawa do marki. I tak jak na szybko policzyliśmy, na dzisiejsze to po 15 milionów dolarów, ale Clown ma coś do powiedzenia. Co powiesz, Ronaldzie? McDonaldzie. To jest w ogóle też niesamowita rzecz, że Mac prowadzi bardzo wiele takich kampanii niby o pomocy, zdrowym żywieniu i tak dalej, co nie? Żeby w jakiś sposób po prostu zniwelować te negatywne skutki, że tak powiem.
No chyba każdy zna fundację Ronalda McDonalda. A zobacz, obok jest restauracja, w której zresztą niedługo będziemy. Jest to najstarsza czynna restauracja na świecie. Podobno wszystko było dogadane, że otrzymali pieniądze, rekompensata i tak dalej, tylko był jeden mały problem. Zachowali prawa do pierwszego oryginalnego McDonalda, w którym aktualnie się znajdujemy. Podobno Rayowi to bardzo nie odpowiadało i był sfrustrowany tym, że zachowali najlepszą lokalizację McDonalda. I wszystko było dogadane na gębę. Tak samo jak było dogadane podobno na gębę. Tego się nie da udowodnić, że dostaną 0,5% rocznych wpływów. Generalnie Ray po jakimś czasie założył konkurencyjną restaurację obok, co spowodowało, że ta zbankrutowała, a tych 0,5% zysków nigdy nie dał, ponieważ Ray twierdził, że nic takiego nie było, a bratankowie, braci McDonald's cały czas się kłócą o te pieniądze, ale nie mają jak tego udowodnić, że rzeczywiście tak było. Wychodzimy z Muzeum Maca i teraz pojedziemy do trzeciego na świecie wybudowanego McDonalda i na pewno kojarzycie Złote Łuki. Złote Łuki nie były od razu związane z McDonaldem, dopiero jak Ray Kroc, tak? Ray Kroc zaczął władać Maciem, że tak powiem, bo wykupił po prostu prawa do ich nazwiska i marki, to wmurował i wymyślił te Złote Łuki. Słuchajcie, ruszamy przez Los Angeles, jedziemy do trzeciego Maca, dalej funkcjonującego na świecie. Chodźcie. Ciekawe, czy mięso w tym maku też jest z lat 50. Sądzę, że tak. Tak, wystrój od lat 50. nic się nie zmienił. No nie, podobno nawet ludzie są poprzebierani tak. Podobno to ci sami ludzie nawet pracują. I to samo mięso, i frytki. Ci bracia. Powiem ci, że nie rozkminiłbym to, że to jest znak McDonalda. Tak, gdybym nie wiedział tym, że to jest znak McDonalda. Nie no, tam jest dalej taki zwykły McDonald's, No tak. ale ten u góry to nie. Na tych kubkach to było. No. A widziałeś te w sklepie, w tym muzeum te sztuczne burgery, co były do reklam używane? Takie makiety były. Widziałem. Nie widział, tylko teraz mu kupią. Widziałem. Tak samo zabawki z 90. widziałem. No way. Ja z tego pasa tu mogę skręcać, czy muszę jeszcze na jeden zjechać? Do not block. Proszę nie blokować wsadzania. Insertion, co nie? Swoją drogą ciekawe, jakie kolejki do tego McDonalda będą. Ty! Ale aż tutaj czuć makiet. No, frytura to z lat 50. jest na pewno. Bez kitu. Historyczny olej w historycznym maku. No, jest na We pewno have trzecie. sold 500 milionów burgerów sprzedali. O, Ty, ale zostawiamy tu furę i wbijamy do Tak, środka, co zobaczmy, nie? jak to wygląda. Leciała Metallica wcześniej w radiu i mi cały czas po głowie, teraz chodzi ta piosenka. a jaka piosenka? Powiedz ludziom. No, nothing else matters. Jedna restauracja jest tutaj, że możesz zamówić w okienku i pójść do samochodu, a druga możesz wejść do środka. No i my wejdziemy do środka. Widzisz? Zamów tu, odbierz tu. Nie, wchodzimy do środka, czy tu zamawiamy? Nie no, tutaj zamówimy, a do środka możemy wejść i zjeść. Możemy. Tak, możemy zobaczyć, jak w ogóle restauracja wygląda, jak się produkuje. Nie no, środek wygląda tak samo jak zwykle. A co, każdy po 2 ciziki i kola średnia? Ale tutaj Big Maca by się przydało zjeść, bo to jest 68. Weźmy po Big Macu każdy. Tak? I 3 Big Maci. Ty chcesz szejka jakiego? Szejka, bo to też prawilne, truskawkowy najbardziej prawilny. Kawkowy szejka, ty? Mieli mieć wystroje z lat 50., ale z tego co widzę mają takie standardowe ceny. Chyba, że wiesz, ludzie, którzy chodzą w środku mają, a tutaj na kuchni mają zwykłe, bo ich tak nie widać przez te brudne okna. Ale zaraz możemy po tej knajpie. No, zobaczcie, tam też jest wystrój jeszcze takiego starego maczka. Znajdujemy się w najstarszym czynnym McDonaldzie na świecie. Powstał on w 1953 roku jako trzeci McDonald's. Pierwszy to był ten, który widzieliście, bo to było muzeum. Drugi również gdzieś powstał w Stanach, ale koło Phoenix, a trzeci właśnie w tym miejscu. Teraz Kuba zamówił 3 Big Maci, bo w końcu trzeba spróbować Big Maca i szejka truskawkowego tutaj. To jest obowiązkowe. I zwróćcie uwagę na to logo, jak się różni od złotych łuków, które kojarzymy normalnie z każdej zwykłej restauracji.
to jest tak wymyślone, że nawet nie masz jak przez to okienko czegokolwiek wyjąć, co nie? Tu musimy poczekać. To jest chyba terminali płatniczych wtedy nie odmieniano w latach 50. Cokolwiek tam zamówić, to jest tak, że nie masz jak nawet ręki wsadzić, co nie? Ale kozak to wygląda, bo kiedyś to było tak, że tutaj podjeżdżało się samochodem, zamawiałeś i kelnerki ci przynosiły, co nie? A dopiero później zrobili tego drive-thru, czyli możesz podjechać, zamówić, no tak jak dzisiaj mamy, co nie? W ten sposób. Kiedyś to wyglądało inaczej. Za 3 Big Maci, 2 kole i jednego shake'a zapłaciliśmy też w granicy $21. Razy 5. Nie razy 5. Razy 5 złotówkę. A, razy 5. No. Jeden Big Mac to było 6 tych. 5,59, niecałe $6. Prawie Pokaż go. Właśnie. No właśnie chcę zobaczyć. Pokaż, daj kamerę. I teraz to. Czy jesteście na to gotowi? Dawaj. Wygląda identycznie jak nasz. Ale z najstarszego McDonalda na świecie. Kanapka wygląda, słuchajcie, tak, czyli tak jak ta nasza. Natomiast zupełnie inaczej smakuje, bo mam wrażenie, że jest bardziej kwaśna. Moim zdaniem sos jest mniej majonezowy, a bardziej musztardowy. Taki kwaśniejszy jest, co nie? Ale generalnie zawsze w każdym McDonaldzie za granicą te smaki się minimalnie różnią, że dają te podlokalne właśnie kubki smakowe, żeby ten smak się trochę inaczej różnił, ale pasował do lokalnych mieszkańców. Tak wygląda shake. Jest za słodki, jak każdy. Nie jestem gotowy na coś takiego. Chciałem wziąć, bo wiadomo, że shake no to jest rzecz prawilna w McDonaldzie. Chciałem dzisiaj zjeść prawilnie. Zobaczcie, jakie te jeszcze stare. Co znaleźliście? Patrz, chodź, tutaj jest ta maszyna, co robiła 5 shake'ów na raz, co nie? I ten, a tutaj na dole masz do frytek, do wyciskania frytek. A, że ziemniaka wsadzasz i lecą? Tak, to jest do ketchupu, co nie? To, że naciskał i na każdą kanapkę spadało tyle samo, tak? A tu, czekaj, gdzie to było? O, tu jest zdjęcie, jak wyglądała kuchnia kiedyś. Widzisz? Każda osoba miała jakieś zadanie, co nie? Trochę się światło odbija, tak średnio widać. No a dalej to już jest kisz, tak jak całe Stany, nie? Idąc do kibla masz muzeum. Śmieszne. Od kiedy są śniadania w McDonaldzie? Od lat 80. jakoś, czy 70. Naprawdę? To u Nie nas wiem, ale to był najgłupszy pomysł. w Polsce śniadania weszły jakoś w 2010. No niedawno. Piąte. Tak, ale ogólnie śniadania były wcześniej, ale tak, to był głupi pomysł. Dajcie wszędzie taki sam... Co się nie róbcie siodem? Jest stara jeszcze ta reklama, jak mieli reklamowali cheeseburgera i zobacz, burger był po 15, a to było po 19. No cheeseburger 4 Droższy, bo miał serce, nie? droższy. Tutaj też masz hamburger 15, 20 jest triple trick malt. Triple Trick Malt, nie wiem co Nie to wiem jest. co to może być, jakiś podwójny burger? To jest jakieś coś, malt to jest jakieś coś, że to jest zmieszane, mam wrażenie. No co nie? malt no to z whisky się tak kojarzy. Już wiem skąd to skojarzenie. No i tutaj kończy się nasza przygoda po McDonaldzie. Pokazaliśmy wam tego pierwszego, pokazaliśmy wam tego trzeciego, który jest tak naprawdę teraz pierwszym, ostatnim działającym. Bardzo wam za dzisiaj dziękujemy. Tutaj macie listę patronów właśnie, dzięki którym udało nam się wyjechać do Stanów. Dziękuję, no i co? Do zobaczenia na następnej wyprawie. Łukaszowi się tam cukier odkleił.